Cześć, jestem Bartek z Prestoninu, nie, jak to powiedzieć? Cześć, z tej strony Bartek Iwaniuk. Adam Niemiec. Jesteśmy wspólnie dzisiaj nad piękną żuławską wodą. Mamy w planach takie przyjazne, koleżeńskie wędkowanie. Nie będziemy ścigać się ze sobą, po prostu chcemy ze sobą współpracować, dobrze się bawić i złowić jak najwięcej ryb. Mamy nadzieję na jakieś duże ryby. No, takie ryby tutaj podobno są, więc Opowiadali nam, że są duże ryby i dużo dużych ryb, więc czekamy, no zobaczymy. ja myślę, że jak złowimy powiedzmy po 3, 4, może 5 ładnych karasi, no bo takie ryby głównie tutaj, na takie ryby głównie przyjechaliśmy, to będzie super. Jak będzie więcej, to będzie bardzo dobrze. Jak złowimy ponad 10, to myślę, że będziemy chodzić tutaj trochę nad ziemią z radości, co? Tak, na pewno. No, rybki takie, że na wodach dzikich na pewno nie występują tak licznie wszędzie, przynajmniej takie okazje jak mają tutaj być. No, sprawdzimy to na własnej skórze, czy tak jest, no a jak będzie, zobaczycie sami. Tak jak wspomniałem, nie będziemy tutaj ze sobą prowadzić jakiejś rywalizacji, kto więcej, kto lepiej, kto dalej, kto dłużej i tak dalej, ale też chcielibyśmy coś porównać. Ja przygotowałem zanętę zieloną, która powszechnie jest uważana, że na karasie to jest bardzo dobra zanęta. Właśnie takie jest przekonanie, że na karasie, na liny to się stosuje zielone zanęty, więc ja przygotowałem zieloną zanętę, ale Bartek poszedł własnym tokiem Tak. i przygotował... Ja przygotowałem jasną mieszankę, taką brunatną. Kolor ciężki do zidentyfikowania. Zobaczycie sami. Kobiety pewnie by to określiły, jakąś nazwę by nadały No, pewnie temu tak, kolorowi, ale dla facetów to jest trochę trudniej. Więc to będzie takie być może jakieś tam porównanie. W czasie wędkowania będziemy się dzielić swoimi spostrzeżeniami. Oglądajcie uważnie, bo mamy przygotowany dla Was konkurs, więc zapraszamy na film. O, ale mi zniosł. Mi też. U mnie to samo. Ja to od razu wyciągam, nie? Bo I tu tego tak nie czuć, nie? Ja szedłem wałem, to tak wieje, tak tam czuć na tym wale. po fali widać, nie? Że mocno tą wodą wieje. Ty, nie wiem, ciężko powiedzieć, wiesz? Dziwna sprawa, bo bez brania, przy podciągnięciu coś uderzyło. Może jakiś drapieżnik gdzieś, wiesz, przereagował. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Adam mówi, że karasia, ale ja... Bartuś, rozpocząłeś, widzisz? Obalasz mit zielonej zanęty. Nie wiem, czy to będzie obalenie mitu, zaraz się okaże. Ale ryba bez brania. Chyba że płoć taką masz waleczną. Płoć waleczna łuska. To jest największa tutaj znana na tej wodzie. Płoć waleczna łuska. No karaś, tylko że nieduży chyba. A za bok, czy jak, kurczę? O, zaczepiłem go za bok, temu właśnie brania nie było. Po prostu stał i... A nie jest za bok. Zaczepił się. Zawinął się, wiesz? Za płetwę się zawinął. Już w pierwszym braniu miałem, zaraz po zarzuceniu branie z opadu, wyciągnąłem przyponu, nie było. Ale... To jakie ty masz przypony? Właśnie jakiś taki dziwna sprawa, tak jakby drapieżnik. Bo wiesz, na toporu nie miałem, nie? Trzeci rzut, pierwsza ryba. No, mam nadzieję, że nie spadnie częstotliwość. No i faktycznie karasek, a jednak Adam się zna. Słuchaj, nie znam się, tylko akurat zerknąłem na Ciebie, jak holowałeś tą rybę i widziałem moment, jak on tak... Uważaj, Bartek, bo Ci się zawinął na szczytówce.
Jak tak ci 2 razy puknął, no to mówię, no to jaka to płoć musiałaby być, żeby tak łbem ruszyć, żeby takie mocne ruchy były. No właśnie nie? liczyłem na jakąś kilową płoć taką przynajmniej, nie? No to byś zrobił wejście smoka, ale to byś popsuł film wtedy. U Ciebie płoć byłaby pierwsza i u mnie, nie? Nie, ale w sensie takim, że wiesz, no kilowa płoć to już co lepszego nas może dzisiaj spotkać, nie? Plan na dzisiejsze wędkowanie był prosty. Jesteśmy na łowisku Michała, więc Michał tutaj zbadał wodę. Miał miejsce już przygotowane, żeby wygodnie 2 wędkarzy mogło łowić. Jeszcze wczoraj wieczorem przyjechał, żeby sprawdzić, czy nikt na nockę tego miejsca nie zajął. Przyjechaliśmy tutaj po ciemku. Okazało się, że plan nie wypalił, bo inni wędkarze byli szybsi od nas i o 3:00 w nocy przyjechali. Miejsce zajęte, więc musieliśmy na prędce organizować jakieś nowe stanowiska. No ale jakoś się udało, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bohaterem dzisiejszego filmu mają być karasie, duże karasie, więc wybraliśmy łowisko bardzo płytkie. Nie ma tutaj, myślę, więcej jak 1 metr głębokości. Był drugi, ale Co ty gadasz? no, stanął w zaczepie, no. Tak, no, bo najpierw była ryba, później zaczep, nie? Ale ten to wędkę już zabierał normalnie, nie? A nie ty, mam rybę. Okłamałem was. Tylko, że ją po prostu... A w sumie to 16 przypon. Przepraszam, że cię zlekceważyłem, powiedziałem, że cię nie ma. W związku z tym, że bohaterem dzisiejszego odcinka mają być karasie, więc wybraliśmy płytkie łowisko. To jest akurat rzeka. Normalnie tutaj latem tu wszystko jest podobno zarośnięte i no nie da się wędkować na feder. Natomiast jeszcze wiosną te rośliny zeszłoroczne już są obumarłe, leżą sobie na dnie. Nowe jeszcze nie ruszyły, więc można wędkować. I właśnie w takich miejscach no jest duża szansa na złowienie karasi. Myślę, że w Waszych okolicach też można znaleźć takie miejsca w zbiornikach zaporowych, czy właśnie w jakichś takich płytkich rzekach, gdzie występuje roślinność. Tam warto spróbować zapolować na karasie i przypuszczam, że na liny tak samo. Kolejna rybka, ale na pewno nie karaś. Prawdopodobnie płotki na początku. Trzeba je przetrwać. Pewnie z czasem już jak się obiedzą, to zostaną te większe ryby. I taka przyzwoita rybka. I kolejna płotka. Agresywne płotki na 2 dendroweny z białym robakiem. To jest niesamowite, Bartek, co? Spróbowałbyś kiedyś płotkę łowić na taką przynętę? Duża konkurencja pokarmowa, dużo ryb, nie mają co jeść i jedzą wszystko, co wpadnie. Płotki to takie fajne. 2 robaki zasysa tylko świst. Jak wspomniałem na wstępie, jest takie przekonanie, że na karasie i na liny dobra jest zielona zanęta, więc ja przygotowałem zieloną zanętę F1 Green od Sonu Bajca. Do zanęty przygotowałem pół opakowania peletu Profit 2 mm, który zalałem wodą w pudełku i pozostawiłem, żeby wchłonął tą wodę. Oprócz tego mam też solidne pudełko z pęczakiem, taka powiedzmy oldschoolowa przynęta, ale myślę, że takie ziarno będzie bardzo dobre na ryby. No i tradycyjne karasiowe białe robaki barwione na różne kolory. Nie znam tego łowiska, ale od Michała dowiedziałem się, że należy tutaj łowić daleko, więc mam przygotowane łowisko 55 metrów od brzegu. W związku z tym, że to jest dosyć duży dystans, a zależało mi, żeby celnie nęcić i łowić, no to nęciłem tą samą wędką, którą łowię, Supera X 360 do 60 gramów, koszyczkiem takim do nęcania, tak zwanym bait-upem. Podałem 13 koszyczków zanęty z przynętami, o których wspomniałem wcześniej, czyli z pęczakiem, białymi robakami i peletem. Dodałem tych przynęt dosyć dużo, w związku z tym, że oprócz karasi występują w tym łowisku płocie, które też są żarłoczne, no bo biorą też na duże przynęty, to mam takie przekonanie, że trzeba tych przynęt dać dostatecznie dużo, żeby wystarczyło na te płotki i żeby coś pozostało dla karasi, więc obfite nęcenie. Koszyczek, którym łowię, to jest największy koszyczek bullet, więc też tam wkładam dużo przynęt, żeby właśnie dla tych ryb tam wystarczyło na dnie. Poza tym mam wrażenie, że część z tych przynęt gdzieś tam zginie na tym dnie, no bo na dnie są pozostałości, jakieś zgniłe rośliny i te przynęty gdzieś tam będą pochowane, powiedzmy, na dnie w tych resztkach roślin.
Tak jak wspomniał Adam, naszym dzisiejszym celem są karasie. Ryby płytkolubne. Szukamy ich właśnie przeważnie w płytkich miejscach, tak jak tutaj w tym miejscu, gdzie zaprosił nas Michał. Z moich dotychczasowych doświadczeń z karasiami zauważyłem, miałem branie, zauważyłem, że te ryby dobrze reagują na bardzo słodkie zanęty. Adam poszedł tutaj w stronę koloru. F1 Green to jest też zanętka z dodatkiem mączki rybnej, a ja tradycyjnie zanęta z serii Dutch Master. Połączyłem dwie słodkie zanęty, Heavy, cynamon z Goldem. To karmel, naprawdę to bardzo słodko pachnie. Taka zanęta na grube łowienie leszczy w rzece, można powiedzieć. Myślę, że sprawdzi mi się tutaj na te karasie z tego właśnie względu, że używając tych słodkich zanęt zawsze udawało mi się jakieś tam karasie przechytrzyć, jeżeli się na nie nastawiałem. Kolor uważam, że też jasna plama. Te ryby powinny mi w nią wchodzić. No, czy tak będzie, zobaczymy. Co do samego łowienia, Adam podał 13 koszyków. Ja koszyków nie liczyłem, ale jak odmierzałem, to miałem około 1,5 tak do 2 litrów czystej zanęty. Też mam pelet 2 mm. Profit. Tego peletu dosłownie użyłem 2 garści. No i robaków mam przygotowane na całe łowienie, ćwiartkę białych robaków, ćwiartkę koloru. No i pociąłem troszkę robaków, tak może nawet nie całe. To jest około 100 ml, może nie całe 100 ml. No ale w tym koszyku, jak widać, no jest tego robactwa. Tak jak Adam mówił, uważam, że jest tutaj dużo ryb, również tych płotek, które wyżerają nam to, co tam spadnie. Nawet jak próbujemy łowić selektywnie, zakładamy pod 2 gnojaki, gnojaka z białym robakiem i normalnie mamy brania płotek, które też nie są jakieś tam wielkie. Także trzeba ewidentnie tam tego towaru, moim zdaniem, położyć, żeby te karasie miały się przy czym zatrzymać. Jeszcze łowienie utrudnia nam dość mocno wiatr, bo jak widać mamy boczny wiatr z lewej strony, łowimy bardzo daleko, no i naprawdę trzeba się wysilić, żeby tutaj celnie rzucić. No i myślę, że ten wiatr to będzie dzisiaj naszym największym przeciwnikiem, nawet może cięższym niż te karasie. Z racji tego, że po przesłuchaniu wywiadu przed łowieniem uznałem, że będziemy łowić dużo ryb, więc podszedłem też tak zero-jedynkowo. Nie liczę, że tutaj będę jakoś finezyjnie te karasie odławiał, tym bardziej, że specyfika widzimy jakieś wystające trzciny, zaczepy. Też właśnie przy gruntowaniu zobaczycie, jakiego pięknego raka odłowiłem, nawet 3 naraz. Adam przeprowadził akcję ratunkową. Wędka Ascension długości 3,80, ciężar wyrzutowy do 80 gramów. Zastosowałem też grubszą szczytówkę, z racji też tego, że przy tym modelu najdelikatniejsza szczytówka to 2,5 OZ, ja akurat miałem 3. Ja uważam, że dzisiaj to na te warunki, które teraz jeszcze są, jak jest ten boczny wiatr, to jest dość dobre rozwiązanie, bo tej szczytówki tak nie wygina. Jak mamy delikatną szczytówkę i boczny wiatr i nawet jakiś uciąg występuje, to jednak mamy bardzo mocno ten kij naprężony. W razie czego jak przestanie wiać, to mam też drugą wędkę, Superę 3,5 do 40 gramów. Ja też sobie asekuracyjnie przygotowałem tutaj jeszcze z 1,5 litra ziemi, jakby naprawdę nic nie można było złowić. Raczej nie użyję tego, ale tak, lepiej mieć niż nie mieć. Mamy drugiego karasia. Można powiedzieć, że z opadu, bo przynęta leżała dosłownie 30 sekund. Prawdopodobnie gdzieś tam była w okolicy dna. Nie wiem, chyba płynie w moją stronę, o ile jeszcze jest. Śpieszno mu do Ciebie. No, obrał kurs na mnie prosto. Branie tym razem. Właśnie muszę go odciągać. Przy brzegu naprawdę to fajnie one fajnie walczą. Skusił się na 2 gnojaczki. Zapięte jeszcze białym robakiem. Taka śliczna rybka. Naprawdę zdrowe te karasie tutaj. Podobno dopiero najlepsze godziny żerowania przed nami. Także patrzymy na to z entuzjazmem. Jeszcze przed zarzucaniem skróciłem przypon, bo łowiłem dość długim, 60 cm. Teraz zrobiłem sobie taki około 50. Myślałem, że może te płotki właśnie tak szybko nie będą przechwytywać tej przynęty, bo praktycznie za każdym razem po zarzucaniu miałem jakieś takie wskazania. Później wyjmowałem już takie zmielone robaki. No zobaczymy, może to w jakiś sposób.
Ale to jest gnojak, nie? Tak, to własna hodowla. To zabieram ci parę sztuk. Dobrze, własna hodowla. Karmione skórką od banana, także nie powinno brać, ale kto wie. A masz zanętę bardziej mokrą czy bardziej suchą? Właśnie ona, i ci powiem, że wiesz, dzisiaj ją namaczałem, nie? To ona mi jeszcze przesycha, ale jest dość mokra, tylko że to że jest lekka zanęta, nie? Niby heavy, ale jak pomieszałem z tym golem, taka puszysta wyszła. Miałem taką ocierkę, widać, że jakaś duża ryba, bo wiesz, myślałem, że może to będzie branie, ale to chyba ocierka, bo wyginało, wiesz, i Kręcą opuszczenie. się, co? I że coś tam chyba pływa. Masz... Ty, normalnie po podciągnięciu miałem ruszenie. Podciągnięcie było dyk i mam rybę. Ale pewnie to te płotki, one tak dziubną i szczytówka jest wygięta i nie ma sygnalizacji. Ale na Bartka te gnojaczki. To bardzo dobre robaki. Hodowane na bananach, nie? Bananowa płoć. Nieraz było tak, że na ochotkę nawet nic nie mogłem złowić, a na to złowiłem. A ja karasia mam. Trochę go brutalnie scholowałem. Ty, Bartek, to może te twoje robaki robią robotę. Zobacz, ja pierwszy rzut zrobiłem z tymi twoimi robaczkami. Możliwe. Ładny. Go jak się szybko huluje, on chyba nie ma czasu się odwrócić i on tak nie walczy, wiesz? Tak wygląda współpraca nad wodą. Bartek miał już 2 karasie, ja nawet nie miałem wskazania karasiowego, więc wziąłem od Bartka przynętę. Ja mam dendrobeny, a Bartek ma gnojaczki z własnej hodowli, więc wziąłem od niego 2 gnojaczki, zobaczcie, no i jest karaś. Muszę iść po więcej tych gnojaczków do Bartka. Taka piękna rybka. Normalnie ryby na filmach wypuszczamy, ale tutaj jest taki przepis, że karasi nie wolno wypuszczać na filmie. Więc musi wylądować w siatce. O, ślizgnął się elegancko. No jest kara. No nareszcie ładna ryba. Branie nastąpiło dosyć szybko. Czułem, że są ryby, bo miałem obcierki w łowisku. Już przypilnowałem wędkę. Najmniejsze drgnięcie zaciąłem i jest ryba, więc muszę po prostu pilnować szczytówki. Nie można czekać, aż ryba zabierze wędkę, no bo to jest chyba już za późno. One, mam wrażenie, wyczuwają opór, dlatego trzeba być czujnym. Zobaczę, czy to się będzie dalej sprawdzać. Tutaj trzeba już pewnie holować, żeby nie wszedł w żadne zarośla. Długi podbierak. No i rybka jest na brzegu. Na razie wymiar sportowy. Miejmy nadzieję, że przypłyną duże. Waleczna, silna ryba. No ryba niestety do siatki i poluje na następną. Dość delikatne branie, ale wyczuwalne, że to branie, nie ocierka. No i mam nadzieję, że zaraz się pokaże. Ten w pierwszym momencie obrał sobie kurs przeciwległy brzeg i tak było trzeba go troszkę przytrzymać, ale już teraz spokojniej płynie w naszą stronę. Nie jest duży, ale waleczny. Przy brzegu one właśnie strasznie rozrabiają. I trzeba, i trzeba go przytrzymać. Mniej więcej wszystkie są póki co tej samej wielkości. Czekamy na jakiegoś takiego, przynajmniej pod 2 kg. Miejmy nadzieję. Jest tak jak Adam mówił, zakaz jest tutaj wypuszczania karasi do kamery, więc wszystkie ryby wkładamy do siatki. No, mam kolejną rybę. Kolejny karaś. 5. Wziął po 6 minutach. Tym razem branie praktycznie niewidoczne. Miał leciutkie takie cupnięcie dosłownie. I po tych cupnięciach przyjąłem taką taktykę, że po każdym cupnięciu przesuwam troszeczkę zestaw. No i drugą rybę w ten sposób właśnie złowiłem. Czy jeszcze nie złowiłem. Ale wiem, że to będzie karaś. Jest kluczowy moment. Pancernika karasiego. Pięknie walczy. No i jest nasz. Kolejna ryba, numer 5. Ten, jak widać, bardzo gruby, brzuchaty.
Przynęta tradycyjnie, 2 gnojaczki. Właśnie na dendroweny próbowałem i nic, a na te gnojaki jednak jakoś lepiej, bardziej reagują. Branie też bardzo delikatne. Tak na chytrusa te ryby, że tak powiem, złowiłem. 2, bo leciutkie tylko wskazanie i sztówka nieruchomo. Leciutko przesuwam i ryba jest. I co dziwne właśnie, bardzo delikatnie zaczepiona. Nie, że połknął gdzieś tam stał, tylko praktycznie na samą łypę. Obydwie ryby tak zaczepione. Także bardzo delikatnie te ryby dzisiaj pobierają póki co. Miałem tylko jedno takie konkretne branie. A tak to bardzo delikatne wskazania. Okoniom też smakuje, Bartek, twój gnojaczek. No, łowimy już, myślę, z godzinę albo troszkę lepiej. Bartek zdecydowanie ma więcej brań ode mnie, coś tam lepiej się dzieje u niego w łowisku. I pierwszy taki wniosek, dosyć wstępny jak na razie, jest taki, że no pomimo tego, że zastosowałem zanętę, która powszechnie jest uznana za dobrą, a właściwie kolor zielony, to tak nie do końca ma znaczenie, bo wydaje mi się, że rybom nie pasuje mączka rybna, bo ta zanęta, którą zastosowałem, ma w sobie jakieś tam kruszone pelety, mączkę rybną, więc ma też wyczuwalny zapach tej mączki rybnej, co wydawało mi się będzie bardzo dobre na karasie. Natomiast no tak nie do końca tutaj na razie się sprawdza, no bo u Bartka więcej tych ryb jest. Na razie się jeszcze nie poddaję, będę próbował z tą mączką rybną, ale być może za 2 godziny, gdy Bartek będzie regularnie łowił, a ja będę siedział, no to może wezmę troszkę zanęty od Bartka i spróbuję też na jego zanętę łowić. Ja się doczekałem ryby nareszcie. Branie, tak jak mówił Bartek, nie było bardzo wyraźne, delikatne. O, teraz ryba tu mocno płynie. Zobaczcie, co się dzieje. Albo mi spadła ta ryba. Kurczę. Ona spadła, czy jest? Chyba spadła mi. To możliwe? Nie, no idzie na prawo. To musi być ryba. Skubane, ale tu przycisnął. Muszę go tutaj ostro, bo mam tutaj rośliny. Zobaczymy, czy duży będzie. Tylko tak się postawił na początku. Fajna ryba. To nie jest może taka, na którą tutaj czekamy, bo czekamy na ryby powyżej 40 cm. No ale już przyjemna, fajna rybka do holowania. O, ale ma mocny zgryz. Ciężko go złapać za karczycho. Taki grubasek. Piękny grubasek i mam nadzieję, że nie przypłynął sam. Dublet, panie Adamie. Nie wiem, może zadziałało donęcenie, bo podałem parę koszyczków. Nie wiem, czy nie spadła mi ta ryba. Kurde, tak szarpnął. Albo płynie tutaj do mnie, szarpnął i płynie, albo spadł. Chyba nie ma ryby niestety. Także udało się, zobaczyłem, że Adam ma branie, no, postanowiłem nie być gorszy i też zaciąłem, no i też ryba. Nie no, one tutaj po prostu, jest ryba, no, co tu się dzieje z tymi rybami, no. To już kolejna ryba, że przychodzi moment i po prostu ryba robi kurs do brzegu, ale w takim tempie. Kolejna ryba, numer 6, pan karaś numer 6. Jak już mam karasia tutaj, to chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. A mianowicie, że warto, wybierając się na karasie, zadbać o odpowiednią siatkę w podbieraku. Jeżeli będziecie polować celowo na karasie i weźmiecie siatkę żyłkową, siatkę do podbieraka, taką obręcz siatką żyłkową, no to będziecie cierpieć bardzo, bo karasie mają tutaj pierwszy promień tej płetwy grzbietowej z takimi malutkimi ząbkami. I bardzo często przy podbieraniu i jak karaś się poruszy w podbieraku, ja może go wypuszczę, żeby nie męczyć tej rybki i będę kontynuował. I one mają ten promień właśnie z takimi ząbkami i bardzo często w podbierakach żyłkowych one się zahaczają i bardzo ciężko, jeszcze jak się ta ryba jakoś okręci, to bardzo ciężko odczepić tą rybę z podbieraka. No bardzo też zdarza się, że trzeba ten podbierak po prostu uszkodzić, obciąć, żeby uwolnić rybę. Więc trzeba stosować albo bardzo drobną siatkę, albo siatkę taką jak ja tutaj mam z takiego materiału, z którego nawet jak się zdarzy, że ten karaś gdzieś tam się zaczepi, to jest bardzo łatwo
to wtedy bardzo łatwo można go odczepić i też akurat teraz łowię na haczyki z zadziorem, więc jak haczyk nawet się złapie o tą siatkę, to też wygodnie ten haczyk można odpiąć. Przy bardzo drobnej siatce w ogóle się karasie nie łapią o siatkę podbieraka, natomiast jeśli haczyk z zadziorem się gdzieś tam zahaczy, no to wtedy jest problem, żeby ten haczyk usunąć, więc ja najbardziej lubię ten rodzaj podbieraka, gdy łowię karasie i karpie. Miałem dłuższą przerwę, nie mogłem jakoś złowić ryby, też nie widziałem życia w wodzie, więc postanowiłem donęcić. Zmieniłem koszyk z powrotem na ten bait-up do donęcania. Podałem 4 koszyczki i przy pierwszym zarzucie już nastąpiło branie, więc tak jakby to donęcanie przyniosło skutek. Wcześniej jak miałem obcierki, to tak miałem takie wrażenie, że mam za dużo przynęt w łowisku, więc dawałem mało przynęt, żeby tych ryb nie przekarmić, ale i chyba to był błąd, bo one się wyniosły. Więc teraz z powrotem będę miał bogatą mieszankę, którą będę podawał w koszyku. Mamy rybę na 2 białe znów. Branie tym razem do brzegu. Wyprostował szczytówkę. Fajna zależność, nie wiem, może coś odkryłem, bo tutaj próbowaliśmy na grubo, na 2 dendrobeny i pomyślałem sobie, że może w drugą stronę założę trochę mniejszy haczyk i 2 białe robaki i trzeci rzut, trzecie branie, druga ryba, także może to jest jakiś sposób na nie. Ten jakiś ciemniejszy karasek. No. Jeszcze wracając do siatki, właśnie Adam mówił o siatce, ja używam tej z bardzo drobnym oczkiem i tak samo, nie? Te karasie mi się tutaj nie plączą, tylko fajnie. Ale ten fajny, taki czarnuszek, ciemniejszy niż tamte wszystkie. Jeszcze co do sposobu, tam właśnie jak zadałem, wymieniamy spostrzeżenia. Jeszcze wstałem z kosza, miałem puszkę kukurydzy. Uznałem właśnie, że może kolor na tym dnie powinien się wyróżniać. No i zmieliłem tą kukurydzę, to też pokażę. I dodaję teraz coś takiego do koszyka, plus białe robaki. I zmieniłem sposób łowienia przynęty konkretnie. Teraz zakładam 2 białe, a wcześniej zakładałem czerwonego, 2 czerwone z białym. Także teraz tak delikatniej. Haczyk 14, N10 i do tego dużo białych i zmiksowana kukurydza. Kolor też mam. Jeszcze pokaż, Michał, może właśnie jak to wygląda z tą kukurydzą. Że dużo kukurydzy dałem. Może to jest jakaś recepta. Kurde, mało tych gnojaków, one jeszcze uciekają, no. To one uciekają, ja to je zamknąłem, Adam, bo one mówię, tak do wody lgną, do karasi chcą iść. Nie jestem zadowolony ze swojego wędkowania. Na razie mam 4 brania, 4 ryby. No tak jakby nie za dużo się dzieje. Mam takie poczucie, że chyba nie trafiłem z nęceniem. No ale trudno, no, wytrzymam do końca. Ale też obserwuję to, co się dzieje na brzegu. Informacje były takie, że ryby są daleko, więc tak daleko łowimy, a widzę, że tutaj miejscowi wędkarze łowią całkiem blisko, więc wyjąłem puszkę kukurydzy. W związku z tym, że mam zanętę na mące rybnej, która chyba rybom nie do końca pasuje, więc wyjąłem puszkę kukurydzy i rzucam ręką sobie zaraz za linię roślinności i po cichu liczę, że być może przy takim regularnym nęceniu za godzinę albo za 2 spróbuję i sprawdzę, może coś się zadzieje. A teraz chyba mam karasia. Nie, to chyba zaczep był. Jakieś było wskazanie, ale był zaczep. Miałem wrażenie, że już tutaj zrozumiałem te ryby, że chcą troszeczkę mniejszą przynętę. Złowiłem 2 z rzędu, miałem jakieś 3 brania, obcierki i łowisko zmarło. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Spróbowałem łowić teraz na gnojaka, ale też niestety nic. Wrócę do tych 2 białych. Za to pociąłem dendroben. Zauważyłem, że wtedy jak dawałem te dendrobeny, czy z początku to złowiłem pierwszego karasia, czy później, to jakiś to rezultat miało. I tutaj też, tak jak Adam mówił, popatrujemy miejscowych, też widzę, że łowią na czerwone robaki. No zobaczymy, ja zaraz trochę użyję ich w formie zanęty bardziej, a spróbuję na białe. 2 białe robaki, zobaczymy. Jak łowisko mi zmarło jakoś, no, wcześniej miałem jakieś ocierki i wskazania, a teraz 2 żółte i nic.
Ale zobaczymy, może to cisza przed burzą. O, masz rybę, widzisz. No, odwiedził mnie następny karaś, więc muszę być gotowy, bo one właśnie za chwilę zacznie w te pędy płynąć do brzegu. Na razie nie jest jakiś szybki, ale w tym momencie te ryby nie walczą. Taki, o, tutaj się postawił. Czuć, że to większa rybka teraz, bo przez moment to tak gładko szło, że nawet można było się zastanawiać, czy jest ryba na haczyku. Zobaczcie, jak te ryby płyną do brzegu tutaj chętnie. O, i tu już przy samym brzegu wariują. Muszę je dosyć mocno trzymać, żeby tutaj nie weszły w trzcinowisko. Piękne te rybki tutaj są, przepiękne. Takie grubaski. Ale nie są jakieś takie bardzo łatwe do złowienia. Przynajmniej dla mnie, nie mam dla nie recepty gotowej, więc cały czas jeszcze sprawdzam, co może być dobre, żeby je łowić regularnie. Mam w końcu rybę. Branie karpia, pierwszy raz. Drugi raz u mnie dzisiaj takie branie. Wróciłem do gnojaczka tradycyjnego i jest efekt. Bo już się martwiłem, że te ryby odpuściły mnie. O, właśnie. Mamy teraz przykład turbo szybkiego holu. Bo karaś jest w łowisku Adama. Przy brzegu walczył pięknie. Cyk. No i mamy rybkę numer 8 po długiej przerwie. Trzeba sprawdzić, co tam słychać, bo coś tam, kurczę, coś chciało zjeść to, ale się nie zdecydowało. Ten wydaje mi się chyba największy po walce, ale to może być złudne. Nie wiem, gdzie on jest. Ale będzie największy. Chyba. Numer 9. No, chyba ten ewidentnie największy z moich dzisiejszych. Piękna rybka. Entuzjasta dwóch gnojaczków. Chwilę łowisko odpoczęło, bo trochę rzucałem tutaj blisko brzegu z ręki kukurydzą, więc łowisko odpoczęło, bo tutaj też zarzuciłem, nic się nie działo i z powrotem przeszedłem na dalszy dystans i w drugim zarzucie jest karaś, więc być może to samo, co zauważył Bartek, że po prostu było za dużo przynęt i trzeba było troszkę odczekać, żeby te karasie tam sobie zrobiły porządek i żeby ta nasza przynęta wydawała się bardziej atrakcyjna. Być może takie bardzo agresywne nęcenie dzisiaj nie jest bardzo dobre, no bo jest chłodniejszy dzień w porównaniu do tego, co było ostatnio i być może ryby aż tak bardzo dobrze nie żerują. Ale jest ładna ryba, chyba największy dzisiaj, bo to jest dobra pora teraz na te większe. Bartek złowił swojego największego, teraz ja mam. Co ciekawe, wszystkie poprzednie ryby były zapięte za wargę, teraz musiałem użyć wypychacza, więc ryba też pewniej wzięła. Zobaczcie, sztabka srebra z zarośniętej rzeki. Chodź do siatki. Nie wiem, co ci mam powiedzieć.
Ten chyba będzie jednym z tych mniejszych, przynajmniej po walce, tak sądząc. Fajnie, one przy brzegu pięknie walczą, naprawdę. Zaczepił się za płetwę. Opa, jest podbrak. Kolejna rybka, ten malutki okrąglaczek. Fajnie pokazał płetwę. Piękna sprawa. Opa. Na razie bardzo skromnie zasilam koszyczek w przynęty. Tam parę robaczków może być w koszyku. I to przynosi efekt. Ale na haczyku dwa gnojaczki od Bartka z kompostownika. I nadal im one smakują. Dobra, do siateczki. Czekaj, bo już się zaczepił. Tego nie trafiłem, ale jeszcze tam jest pod siatką. Kurczę, ciekawe spostrzeżenie mam, bo tak zakładałem, że jeżeli będą brały takie karasie, to te brania powinny być wyraźne. No, przynajmniej tak kojarzę brania karasi, te, które łowiłem czy na komercji, czy na łowiskach takich, powiedzmy, PZW. A tutaj te brania są bardzo delikatne. Ja mam 1-uncjową szczytówkę i takie delikatne tylko przygięcie tej szczytówki i to najczęściej jest już sygnał, jak te ugięcia takie delikatne się tak, powiedzmy, ze 2-3 pojawią w krótkim czasie, to trzeba to zacinać, bo to jest ryba. Więc ja troszkę jestem tym zaskoczony, bo spodziewałem się mocnych ugięć. No ale jak tak trzeba, no to wszędzie się dopasować. Chyba że znowu karaś taki, wiesz. No to tu płotka chyba będzie, wiesz, bo tak nie mrawo, chyba że tu znowu odtańcuje pod brzegiem. Nie, mała ryba jest. Zobacz. Płotkę mam. Były karasie i coś tam im przeszkodziło. Obiadowy karaś. W sensie takim, że podczas obiadu. Rybka przyjemna. Płynie w moją stronę, tak jak Adam mówił. Są dwa rodzaje karasi. Albo kierunek na brzeg, tak jak ten. Albo rodzaj szatan. Ładnie pokazał płetewkę. O, ten spokojny. Było w odbieraku dopiero zaczął wariować. Ładny. Dobra, uciekaj. Idzie do mnie. To znaczy z prądem wali, skubany, ale jak? Zobacz, co się dzieje. Zobacz. Pełen gaz. Będę go musiał tu przez krzuny przeciągnąć. Chyba go z rozpędu wezmę. O, dobra, poszedł. Wygląda na to, że ryby się trochę rozkręciły. Zrobiło się cieplej, wyszło słońce i tak jak... O, tutaj akurat weszła w zaczep. Tak jak na początku zaczęło się łowienie, ja łowię tą zanętą zieloną na mączce rybnej. Bartek łowi bez mączki rybnej na jasną zanętę, no to ewidentnie było widać, że więcej tych ryb było u Bartka. Brania były delikatne, ryby były zacięte w okolicy wargi i tak jakby te delikatnie biorące ryby no chyba wolały to łowisko, które przygotował Bartek. U mnie było zdecydowanie mniej ryb, a teraz tak jakby u mnie tych ryb się więcej pojawiło, chociaż widzę, że i Bartek ma właśnie karasia. Ale tak na początku myślałem, że tam zanęta z mączką rybną będzie gorsza od... O, wszedł tu mi w te trzcinki i się wypiął, niestety. No smutek. Dobra, kończąc myśl, ryba się wypięła, no tak się zdarza. No to są ryby, wiadomo, że rzadko kiedy jest, że ma się 100% skuteczności. Trzeba się starać, żeby ta skuteczność była jak największa. Ale kończąc temat, tak jakby teraz wydaje mi się, że te ryby zaczęły troszkę lepiej żerować, są bardziej aktywne i chyba ta zanęta na mączce rybnej im odpowiada. Nie wiem, czy one się do tego przyzwyczaiły, czy co, ale im to pasuje. Teraz mam brania dosyć regularne, bo brania następują po 2-3 minutach.
Więc jak dłużej nie mam brania niż powiedzmy 4 minuty, to już się niepokoję i myślę dlaczego. Jeśli nie mam obcierek, no to albo bierze płotka, to jest znak, żeby donęcić, albo grubiej pójść z przynętami. Natomiast jeśli nie mam brania przez te 4 minuty, a widzę, że coś się dzieje, no to mam znak, że jest za dużo przynęt i muszę troszkę mniej tych przynęt do koszyczka dawać. Zobaczymy, jak to się dalej będzie sprawdzać, ale na razie mam taką obserwację. Po przerwie jest ryba. Teraz Adam ładnie znęcił sobie te karasie. Ja miałem krótką przerwę. O, wariat poszedł mi strasznie tam. Ojej. Dobra, udało się tutaj koleżkę odciągnąć. I dobra. Jakie mam wnioski? Na pewno wniosek jest jeden, że im cieplej, tym więcej ryb. Ten nawet taki dość zacny. Adam mówił, że z czasem przynęciliśmy te ryby i uspokoiły się one, ale nadszedł czas, tak jak teraz, że widocznie zaczęły lepiej jeść, no i trzeba było tej zanęty im dorzucić, tak, i robactwa. Czy może nie tyle zanęty, co robactwa. Także to wniosek jest taki, że trzeba się na bieżąco dostosowywać do zapotrzebowania. Taki przyzwoity, naprawdę przyzwoity karasek. Ależ one są pancerniki po prostu. Ledwo obejmuje. Kurczę, znowu było u mnie spokojnie, więc znowu zacząłem dużo przynęt dodawać, białych robaków, tego peletu i nawet kukurydzy i jest kolejny karaś, więc trzeba dobrze tutaj obserwować i czytać tą wodę, żeby ryby cały czas miały coś do jedzenia, ale żeby nie przekarmiać ich, bo wtedy będą bardzo długo trafiały na naszą przynętę. Co według mnie jest właśnie najtrudniejszą sztuką podczas łowienia. Karaś ostro walczył tam po zacięciu, teraz trochę sfolgował i wiem o tym, że jak tutaj tylko poczuję, że jest blisko końca trzcin, to też ruszy, więc go tak ustawiam, żeby wjechał na środek, żeby mi gdzieś w te trzciny nie wylądował, tak jak poprzednik. Dobra, jest tu blisko. Za późno, gościu. No piękny, piękny. Ponad 35 cm karaś. Wypuszczam go na razie tu i trzeba zarzucić. Teraz już ryby i dla mnie, i dla Adama rozkręciły się. Łowimy w miarę równo. To jakiś taki inaczej walczący karaś. Szczerze to ich zachowanie tutaj jest nieobliczalne. Nie wiadomo, co zrobił. Nie wiem, czy nie będzie największy z moich dotychczasowych, a na pewno jeden z większych. Ależ piękny złoty, ależ piękniutki. O kurczę, wyskoczył z podbieraka. Kolejny pancernik. Zwróćcie uwagę, jak to jest zdrowa ryba. Żadna łuska nawet nie ruszona. Linia boczna zaznaczona. Piękny, naprawdę. Zero ubytków w niczym. Muszą tutaj mieć dobre warunki chłopaki, że tak rosną. Dobra, wrzucamy go do siatki. Kolejna rybka. Na gnojaczka. Pięknie walczy. Czekałem niecałą minutę na branie. Od razu po zarzuceniu. Muszę wstać. Zaraz będzie u Adama w zestawie. Już jest raczej u Adama w zestawie. Nie, jakoś go przyciągnę. Ale pięknie przed korytarz sobie zrobił. Teraz naprawdę piękne łowienie się zrobiło. Szkoda, że niedługo będzie trzeba już kończyć. Ale rozkręciły się te ryby. Pewne branie. I pewna rybka. Ten troszkę mniejszy od poprzedniego, ale też niezły. Ciężko go objąć, jest taki gruby. On ten naprawdę połknął już głęboko. Pokażę przynętę. Gnojaczek z białym. A rybka do siatki. Nagrywanie filmu wielkimi krokami zbliża się ku końcowi. Ryby biorą, więc jest fajnie. Jak widzicie, i pogoda się poprawiła. Zaraz będę musiał tą kurteczkę zimową ściągnąć, bo się zrobiło ciepło. No ale jak to jest tak to jest na rybach. No nie ma nigdy tak, że... O, zaczep ma.
A, wyszedł. Dobrze. Muszę go tutaj troszkę bardziej forsownie holować, żeby nie ściągnąć Bartka. Co prawda Bartek bliżej łowi, więc jest nadzieja, że go nie zaczepię, ale ryba mocno tam w jego kierunku popłynęła. Bartek, nie masz wskazania żadnego? Dobra, to chyba udało mi się tą rybę odciągnąć. Także to pewnie będzie jedna już z ostatnich ryb dzisiejszego dnia. Zobaczymy, no może jeszcze coś tam się trafi przed końcem. Zarzucam po następnego karasia, ale wy zostańcie, nie odchodźcie jeszcze, bo za chwilę ogłosimy konkurs, a do wygrania będzie wędzisko Ascension o długości 3,40. Wszyscy mają karasia, mam i ja. Z tych informacji, które otrzymaliśmy przed wędkowaniem, dystans był bardzo istotny. Chodziło o to, żeby łowić daleko, bo tam tych karasi było więcej, były łatwiejsze do złowienia, więc postanowiliśmy łowić 55 metrów od brzegu. Silny wiatr utrudniał nam wędkowanie na tak dużym dystansie, więc nie zawsze ten koszyczek celnie lądował w łowisku. No gdybyśmy byli sami, no to pewnie wnioski byłyby po łowieniu takie, że po prostu te ryby przychodzą falami, jest troszkę lepiej, troszkę gorzej i można tych kilkanaście karasi złowić. Natomiast niedaleko w zasięgu wzroku mamy tutaj miejscowych wędkarzy, którzy łowią na federa, myślę, że nie dalej jak 30 metrów od brzegu, ale łowią także na bata. I są bardzo skuteczni. Na bata nęcą, rzucając niewielkie kulki zanęty oraz luźno jakieś ziarna, przypuszczam, że to jest kukurydza. Mają imponujące wyniki. Łowiąc batem, ten bat myślę, że ma 7-8 metrów, więc łowią te około 15 metrów, może 13 metrów od brzegu i na tego bata mają też karasie i mają na tego federa karasie, więc wniosek jest taki, że być może łowienie dystansowe ma sens na tym łowisku na początku sezonu, jak te karasie tutaj rozpoczynają żerowanie, nie ma wielu wędkarzy jeszcze, więc one trzymają się być może środka tej rzeczki i wtedy trzeba łowić je daleko. Natomiast jak już przychodzą wędkarze zapolować na te karasie i nęcą, więc nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu wędkarzy, tak jak polscy wędkarze najczęściej łowią, no to jest taki powiedzmy przysłowiowy dystans 30 metrów, więc najczęściej tam jest to nęcone. Powstaje taki pas zanęcony i myślę, że to było przyczyną tego, że tych karasi po prostu tutaj bliżej było więcej. Co też udowodnił Bartek, bo Bartek po 2 godzinach wędkowania czy 3 miał przygotowaną krótszą wędkę, podał tam 3 koszyczki i w pierwszym zarzucie już miał branie karasia. Więc widać było, że te ryby tutaj też blisko są i można je lepiej łowić, no bo wiadomo, bliżej zarzuca się dużo celniej. I Bartek teraz w końcówce łowił właśnie na tą krótszą wędkę i miał też świetne wyniki. Wędkowaliśmy z Adamem na początku na tym samym dystansie. Efekty miałem ciutkę lepsze. Ciutkę, nie mówię, że mocno. Adam też miał ryby, ja miałem o kilka więcej. Gnojek to jednak dzisiaj była przynęta numer 1. No i wykluczał wszystkie pozostałe, tak? Karasie najchętniej go pobierały, jakieś tam... No, złowiłem też ryby na białe robaki, ale nawet te brania były mniej, że tak powiem, spektakularne, widowiskowe. Te wskazania jednak na gnojaka były dużo pewniejsze. Po zakończeniu wędkowania jeszcze porównamy wagowo nasze wyniki, ile złowiłem ja, ile Adam. No i wyciągniemy ogólny wniosek czarno na białym, czy kolor zanęty miał dziś znaczenie, czy też nie. Niespodzianka, pan krąb. Byłem pewny, że nieduży karaś, no ale nowy gatunek dzisiaj. W sumie po płotce, jazgarzu, okoniu, no teraz jeszcze krąb. Jakoś tak mi błysnął, myślałem, że zielone, że lin. Ale no wstyd trochę lina z krąpiem pomylić. Dobra, ostro go tu trzeba, panie i panowie, szwagierko laska u cioci na imienina. Ale ryba już tutaj, ona dobrze czuje, że tu ma schronienie, może się zaczepić. Skubana wlazła.
Wlazła! Spróbujemy trik indyjski zastosować. Poluzuję, może sama wypłynie. Kurczę, powinienem jak w noce i dnie, czy w jakim to było, co on po te lilie wszedł. Szkoda tej ryby, żeby poszła z haczykiem. O, patrz, jest. Welcome to the jungle. Taki ryb. Bartek, piękny dzień za nami. Wędkarski. No dzień Super piękny. wędkowanie, tak, co? no wędkowanie bajka. Złowiliśmy taką samą liczbę ryb, po 15 sztuk. I na koniec jeszcze... O, patrz, do Ciebie poszedł. Na koniec jeszcze chcielibyśmy podać szczegóły konkursu, który ogłosiliśmy. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Trzeba subskrybować kanał Preston Innovations Polska, pod filmem zostawić łapkę w górę i w komentarzu napisać, jaką długość miały 4 najdłuższe ryby. Podajemy wymiar w centymetrach z jednym miejscem po przecinku, czyli z dokładnością do 1 mm. Zapraszamy do zabawy. Do wygrania w konkursie jest Ascension Feeder 340, więc jest się o co bić i życzymy Wam powodzenia w tej zabawie. Podsumowując nasze dzisiejsze wędkowanie i to, jakich zanęt użyliśmy, konkretnie kolorów, trzeba powiedzieć, że w końcowym rozrachunku, jak widać, wyszło podobnie. Więc czy w tym wypadku kolor miał znaczenie? Prawdopodobnie nie. Chyba że tutaj doszły umiejętności stricte wędkarskie, tak? No co więcej, rano na pewno moja mieszanka, czyli jasna, w porównaniu do Adama mieszanki, lepiej się sprawdzała. Zdecydowanie Tak, miałem więcej ryb. miałem więcej ryb. Z czasem sytuacja się wyrównała. Możliwe też, że miało znaczenie trzymanie się Adama kluczowo jednej linii, tak? Ja jednak tam później zmieniłem tę odległość. No i co więcej, Adam, jeszcze można dodać o tym wędkowaniu. Nie siedźcie w domu, jedźcie na ryby, bo teraz jest pięknie, najpiękniejszy okres na wędkowanie. Bardzo dziękujemy, że dotrwaliście do końca filmu. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście też weźcie udział w konkursie, skomentujcie. Zapraszamy na media społecznościowe na Facebook oraz Instagram Preston Innovations Polska. I do zobaczenia w następnym filmie. Na razie. Bartek, a Wy macie ducha puszczy? Przy sobie? No, Przy sobie nie, ale generalnie mamy.